Witajcie. Dzisiaj pomówimy troszeczkę inaczej o polskim rynku nieruchomości i zastanowimy się, czy będzie nadciągała na ten rynek era oszczędności, a może czas głębszego rozwarstwienia, gdzie część z trudem wynajmuje jakiś lokum, a część spokojnie kupuje kolejne mieszkania. Przyjrzymy się inflacji, płacom, podaży mieszkań, temu, co się dzieje na budowach, ale temu akurat, co dzieje się na budowach, bardzo krótko, bo wkrótce będzie odcinek gruntownie poświęcony budowom, a tam się dzieje zadziwiająco dużo ciekawego. No i zobaczmy też, co sądzą o tym rynku agenci, inwestorzy. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Zapraszam i dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają na Patronite, a Was zachęcam do wspierania, do publikowania i udostępniania tych treści innym oraz do zaglądania na stronę symem24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami oraz nasze podcasty wzbogacone o dodatkowe wykresy. Najpierw przyjrzyjmy się temu, jak wygląda nasz rynek pracy, jak wyglądają możliwości zarobkowe, jak wyglądają koszty życia, bo to też determinuje nasze zachowania na rynku nieruchomości. Pierwszy wykres: przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Słupki obrazują tysiące etatów, a linie czerwone i ta żółta oznaczają analogiczne zmiany w stosunku do analogicznego okresu albo roku poprzedniego, ta czerwona, albo do poprzedniego miesiąca, ta żółta. I można śmiało powiedzieć, że liczba zatrudnionych spada nam systematycznie od stycznia 2023. I w ogóle trudno powiedzieć o tym, żeby rosło coś nam rok do roku, a raczej właściwie taki rok do roku spadek, no to już można powiedzieć śmiało notujemy od września 2023, czyli zatrudnienie się kurczy. Jednocześnie obserwujemy również stały wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce. No, tam z niewielkimi wahaniami, ale trend wzrostowy jest. Spada wśród tych cudzoziemców niewiele ta górna czerwona linia, udział procentowy Ukraińców, a zatrudnienie ogółem reprezentuje ta linia niebieska. Zatrudnienie cudzoziemców jest o tyle ważne, że oni przecież też generują popyt na mieszkania. Czasami przyjeżdżają z całymi rodzinami, czasami pojedynczo. Niektórzy z nich są sprowadzeni i mieszkają w takich, nazwijmy to, quasi hotelach robotniczych, na takich kwaterach wynajmowanych przez agencje zatrudnienia, czy też zakłady pracy, w których oni pracują, ale tak czy siak oni jakieś parcie na wynajem, a czasami nawet na kupno mieszkań wywierają. W końcu prawie 10%, około 10%, może trochę mniej, w zeszłym roku nieruchomości kupili cudzoziemcy. W kontekście zatrudnienia warto zwrócić też uwagę na to, ile zarabiamy. Niebieska linia to jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. To nie są wszystkie przedsiębiorstwa. GUS zbiera tutaj dane dla firm zatrudniających więcej niż 9 osób. Tym samym pomijany jest w tej średniej spory sektor mniejszych przedsiębiorstw, w których jest naprawdę dużo i wiele osób pracuje w Polsce w takich mniejszych przedsiębiorstwach. I ta przeciętna to już w lipcu 2025 roku kilka złotych powyżej 8900 brutto oczywiście. Natomiast ta czerwona linia pokazuje nam medianę zarobków. Widzimy, że jest znacząco niższa. Dane są dopiero do lutego tego roku. Niestety GUS przekazuje te dane z opóźnieniem. Słupki natomiast prezentują stosunek mediany do tych przeciętnych zarobków w sektorze przedsiębiorstw. Można wysnuć wniosek, że ta mediana coraz bardziej zbliża się do średniej, no i mediana też widzimy, że rośnie. No ale zarobki zarobkami, natomiast przecież jest inflacja i ona może zżerać ten wzrost zarobków. Na tym wykresie widzicie
Ta szara taka linia to jest inflacja rok do roku. Niebieska łamana linia to jest zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, również liczona rok do roku. A ta krótka czerwona linia no to jest coś, co możemy dzięki GUS-owi dopiero teraz wprowadzić na ten wykres. Jest to zmiana mediany zarobków liczona rok do roku. Niestety tu są tylko dwie wartości na tej czerwonej linii, bo dopiero teraz możemy liczyć dzięki GUS-owi tę zmianę rok do roku. Wcześniej po prostu te dane nie były publikowane regularnie przez GUS o medianie zarobków. Co z tego wynika? No, możemy powiedzieć, że mimo, że ta czerwona kreseczka spadła, jest taka krótka, no to jednak mediana, potwierdzając poprzedni wykres zarobków, rosła bardziej niż zmieniały się zarobki w sektorze przedsiębiorstw, te przeciętne. Ale widzimy też, że od dłuższego czasu ta linia niebieska jest wyraźnie nad linią inflacji i chociaż ma kierunek spadający, to jednak skoro jest to powyżej inflacji, no to teoretycznie znaczyłoby, że w naszych portfelach powinno zostawać więcej pieniędzy, no bo nasze zarobki rosną szybciej niż inflacja. Nie wiem, czy to jest tak do końca prawda, to każdy z Was może sobie odpowiedzieć, bo ten koszyk inflacji liczony jest tak jak liczony. Co roku właściwie on też ulega jakimś zmianom, nowe produkty wpadają, inne wychodzą z tego koszyka inflacyjnego, ale czy Wy takie macie odczucie, że ta inflacja faktycznie tak spadła i czy Wasze zarobki wzrastają w stosunku do inflacji, czy Wam się żyje bogaciej, no to każdy z Was musi ocenić sam i podejrzewam, że zdania będą wśród Was na ten temat podzielone. No ale skoro teoretycznie więcej zarabiamy, no to też teoretycznie możemy sobie pozwolić na wyższe kredyty mieszkaniowe, znowu się zadłużyć. Niektórzy tak robią. Na tym wykresie sporządzonym według danych z BIK-u przedstawiam liczbę udzielanych kredytów mieszkaniowych, ta linia czerwona, oraz liczbę wniosków o kredyty mieszkaniowe. I zobaczcie, że w 2025 roku od początku roku rośnie, można powiedzieć tak prawie niemal systematycznie, ale trend wyraźnie rosnący, liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe. Liczba udzielonych kredytów też wzrasta, ale już nie tak gwałtownie jak liczba wniosków. Niektórzy mówią, że oczywiście ten wzrost liczby wniosków, liczby kredytów podyktowany jest tym, że wiele osób bierze kredyty na refinansowanie poprzednich kredytów. No ale BIK podał taką informację, że w zasadzie ten odsetek osób biorących kredyty na refinansowanie tych kredytów jest taki sam jak w roku poprzednim, mniej więcej na tym samym poziomie. No, trochę mnie to dziwi, bo szczerze mówiąc w zeszłym roku to refinansowanie miało mniejszy sens niż teraz, a sądzę też, że w przyszłości będzie miało coraz większy sens to refinansowanie, jeżeli oczywiście nastąpi ten piękny moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniży oprocentowanie swoje stopy procentowe i za tym też spadnie oprocentowanie kredytów, chociaż nie jestem taki przekonany, bo jeżeli nasz rząd będzie nakładać jakieś podatki bankowe na banki, no to sądzę, że to bardzo szybko odbije się po prostu na naszych kieszeniach, na kieszeniach klientów banków i banki będą mogły dążyć do podwyższania wszystkiego. Zarówno takich stałych swoich opłat, jak i też do podwyższania różnicy między tym, co biorą od kredytobiorców, a tym, co wypłacają nam za depozyty. Nie sądzę, żeby banki po prostu pozostały bierne w sytuacji, w której mogą zostać obciążone takimi podatkami dodatkowymi. Z wykresu prezentującego
liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych w poprzednich latach, a w 2025 roku tylko do czerwca, bo w chwili, kiedy nagrywam tę audycję, nie ma jeszcze danych za lipiec. Widać, że w 2025 roku na początku przynajmniej ta liczba kredytów w porównaniu z 2024 ma się całkiem nieźle i jeżeli widzieliśmy poprzednio, że te wnioski rosną stale i teraz mamy jeszcze więcej wniosków niż w poprzednim miesiącu, to można się spodziewać, że w zasadzie, jeżeli ten trend zostanie utrzymany, to może się zdarzyć, że kredytów mieszkaniowych zostanie w 2025 roku udzielonych więcej niż w 2024. To na razie jesteśmy tak na poziomie mniej więcej równym, ale trzeba pamiętać, że w 2024 gros kredytów było udzielanych, kiedy? Było udzielanych na samym początku 2024 roku, dlatego że to były umowy podpisywane jeszcze w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, który po prostu potężnie rozruszał rynek w 2023 roku, a przez kilka pierwszych miesięcy to jeszcze w tych kredytach widzieliśmy właśnie kredyty z tego programu. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na ceny mieszkań jest oczywiście podaż mieszkań i tutaj obiecuję, że ten temat będzie poruszony w następnej audycji, bo są naprawdę bardzo ciekawe dane z rynku budów, który rozjeżdża się, podobnie jak zresztą rozjeżdżają się, jak widać na tym wykresie, ceny, wzrosty i spadki cen mieszkań. Tutaj też nie będę wdawał się w szczegóły. Link na dole Wam zamieszczę do audycji poprzedniej i jeszcze poprzedniej, 2 audycji, w których dokładnie omawiałem dane o cenach transakcyjnych i ofertowych na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym, a tutaj tylko na tym jednym wykresie pokazuję Wam, że zobaczcie, na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym mamy totalny, można powiedzieć, rozjazd. Bywa, że w miastach, w których rosną ceny transakcyjne, to spadają ofertowe. Bywa, że w miastach, w których rośnie rynek na przykład pierwotny, to spada wtórny, albo odwrotnie. To wszystko jest wyjaśnione w poprzednich audycjach. Nie chcę teraz tego powtarzać. Jeszcze raz po prostu odsyłam link na dole i link w komentarzu przypiętym do tego filmu. Pojawia się też ciekawe zjawisko. Niektórzy deweloperzy ogłaszają obniżki cen. Na razie można powiedzieć, że to są takie pierwsze jaskółki. Nie wszyscy, ale też wielu deweloperów w swojej ofercie coraz częściej daje jakiś bonus, taką ukrytą obniżkę ceny, a to wykończenie, jakieś miejsce postojowe, taniej niby, i ta elastyczność u deweloperów w połączeniu z tym, co opowiem w następnej audycji o tym, co się dzieje na budowach, wskazuje, że wielu z nich niezbyt optymistycznie patrzy się na przyszłe świetlane wzrosty cen mieszkań. Niektórzy chyba doszli do wniosku, że może lepiej sprzedać niż zostać z ofertą w kieszeni. Ale to będzie już w następnej audycji omawiane. Ceny najmu mieszkań rosną niestety powoli, ale w zasadzie we wszystkich miastach rosną. Te stawki w Warszawie to już jest około 70 paru, 80 zł za metr kwadratowy. Mniej więcej oczywiście. W Gdańsku mniej, w Krakowie też mniej, ale nadal widzimy lekko wzrostowy trend, jeśli chodzi o czynsze. Niestety te czynsze są dość wysokie w porównaniu z dochodami. Czasami mogą wynosić one około 30% dochodów gospodarstwa domowego i w ogóle powstaje taka luka czynszowa, czy też luka popytowa, możliwości zaspokojenia sobie mieszkania i rośnie grupa osób, która nie może sobie pozwolić na kupno mieszkania i ma też problem z wynajęciem mieszkania na wolnym rynku, ale też nie zasługuje na przykład na to, aby otrzymać mieszkanie w budownictwie społecznym, czy też w budownictwie już socjalnym, to już w ogóle o tym nie mówię. I te osoby po prostu nagle zostają w sytuacji takiej, że cóż,
nie mają gdzie mieszkać. Odnosząc się jednym zdaniem do tego, co dzieje się na budowach, bo jak powiedziałem, będzie kolejna audycja, powiem tylko, że widać wyraźne hamowanie w rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć u deweloperów i jednak spore ożywienie przy budowie domów jednorodzinnych, ale te domy, które są teraz budowane, często są mniejsze niż to, co budowano wcześniej. Na przykład bardzo dużo domów, bardzo dużo osób budujących domy rezygnuje z posiadania garażu, albo na przykład też po co im piwnice, starają się robić te domy tańsze i w mniejszych metrażach. To wyraźny trend ku oszczędności. Wszystko, co opowiedziałem Wam teraz w tej audycji, a także to, co opowiedziałem w 2 audycjach wcześniejszych poświęconych interpretacji znaczenia danych udostępnionych przez Narodowy Bank Polski o rynku mieszkań, wszystko to wskazuje, że w tej chwili mamy wyraźną taką fazę stabilizacji, brak też pewności wśród wielu osób, u deweloperów, ale też u klientów tych indywidualnych, w którą stronę pójdzie rynek. Niektórzy przyjmują taką pozycję wyczekiwania, zobaczę co będzie dalej. Jeżeli chcesz coś kupować i inwestować, bo ci inwestorzy nadal istnieją na rynku, no to jednak celuj w takie lepsze lokalizacje, w ośrodki akademickie, tam gdzie jest w ogóle popyt stabilny i tam gdzie napływa ludność, bo oczywiście mamy też niewspomniany w tej audycji, ale w wielu wcześniejszych audycjach omawiany problem z demografią. Krótko mówiąc, rynek nieruchomości mieszkalnych to dziś mieszanka względnej stabilizacji pojawiających się okazji, ale także idących w górę powolutku cen wynajmu i społecznej presji na to, żeby rząd coś z tym fantem zrobił. Politycy mówią bardzo dużo o budownictwie społecznym, ale tak naprawdę to budownictwo społeczne jak na razie jest mocno w powijakach. Nie wiadomo, czy będzie na nie pieniądze i skala tego budownictwa społecznego jest tylko wielka w zapowiedziach polityków. Natomiast co do realnych potrzeb rynku, no nie jest ona tak wielka, jak się wydaje. Cóż, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Wszystkim, którzy zechcą udostępnić tę audycję po to, żeby nasz kanał rozszerzał swoje zasięgi, bardzo z góry dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite czy też na YouTubie. No i zapraszam jak zwykle do zaglądania na stronę symen24.pl i przypominam, zapowiadam już kolejny odcinek, w którym będzie bardzo dużo ciekawego o tym, co dzieje się na budowach, bo tam naprawdę na budowach mieszkań dzieje się wiele ciekawego, dla niektórych nieoczekiwanego. Cześć, trzymajcie się.